Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Skałka, jestem doktorantem kończącym przygotowanie rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a poza tym cieszyniokiem z dziada pradziada, któremu przypadł w udziale zaszczyt opowiedzenia krótko o tradycjach okresu bożonarodzeniowego na Śląsku Cieszyńskim. I co nas dziś czeka? Najpierw powiemy sobie krótko o tym, czym jest Śląsk Cieszyński i jak możemy definiować jego obszar. Powiemy sobie w zarysie o najważniejszych grupach etnograficznych i czynnikach wpływających na rozwój jego kultury współcześnie. Z kolei przejdziemy do tradycji związanych z okresem Adwentu, czyli czasem oczekiwania i przygotowań poprzedzających godni święta, jak w cieszyńskim Boże Narodzenie się określa, a następnie zajmiemy się samymi godami i wspomnimy o najważniejszych tradycjach tego okresu. Granice obszaru, jakiego nasze spotkanie dotyczy, pokrywają się w pewnym zakresie z granicami Księstwa Cieszyńskiego, które powstało pod koniec wieku XIII wskutek podziału księstwa opolsko-raciborskiego i przetrwało do końca I wojny światowej. Oczywiście przez tych kilkaset lat przeszło liczne przekształcenia administracyjne, zmieniła się jego rola polityczna, rządzący nim do połowy XVII wieku Piastowie ustąpili miejsca Habsburgom, którzy bywali w Cieszyńskim raczej gośćmi i wyręczali się w zarządzaniu urzędnikami Komory Cieszyńskiej. Niemniej Księstwo Cieszyńskie w pewnym kształcie przetrwało aż do 1918 roku. Czepliwi powiedzieliby wprawdzie, że znacznie wiarygodniej od tego pojęcia księstwo cieszyńskie. Granice etnograficzne Śląska Cieszyńskiego dają 4 powstałe w XIX wieku powiaty administracyjne: bielski, cieszyński, frysztacki i frydecki, które z pewnymi odchyleniami pokrywają się ze współczesnym tworem regionem Śląsk Cieszyński, który też dla Państwa zamieściłem na slajdzie. No i cóż, takim czepliwym należałoby przyznać rację, choć zdecydowanie pod względem symbolicznym odwoływanie się do Księstwa Cieszyńskiego jest atrakcyjniejsze. I taką jeszcze ważną informację historyczną przytoczę, która niekoniecznie musi być dla Państwa oczywista. Ważną cezurę, jeśli chodzi o historię Śląska Cieszyńskiego, stanowi rok 1919, czyli wybuch wojny polsko-czechosłowackiej, która doprowadziła z czasem do podziału regionu na dwie części, polską i czechosłowacką, no i ten podział do dziś się utrzymuje. Oczywiście Czechosłowacja w 1993 roku ustąpiła miejsca Republice Czeskiej. Zostawmy jednak kwestie narodowo-językowe, jakkolwiek nie byłyby one istotne z punktu widzenia współczesnych przemian i ciągłej ewolucji kultury i tożsamości regionalnej, a przypatrzmy się temu, co z punktu widzenia naszego tematu jest najistotniejsze, czyli podziałom etnograficznym. Na Śląsk Cieszyński składa się przede wszystkim Beskid Śląski, zamieszkiwany przez górali śląskich lub goroli, różnie się ich określa i różnie sami też się nazywają. Gorole lub górole, jak najbardziej, obie formy mogą być wykorzystywane. Dawniej zwanych jabłonkowskimi, od miasta Jabłonkowa, które podobnie jak część wsi góralskich znajduje się dziś po stronie czeskiej. Po stronie polskiej pozostały i Stebna, Jaworzynka i Koniaków, czyli tak zwana Trójwieś Beskidzka. No i oczywiście pozostałe dwie grupy góralskie, czyli górale wiślańscy zamieszkujący okolice Wisły i breńscy zamieszkujący Dolinę Brenicy. Dalej, czyli przemieszczając się z perspektywy górali w stronę tak zwanych dołów, choć tu już dodam, że po stronie polskiej to określenie doły raczej rzadko się spotyka, znajdziemy się w okolicach Cieszyna i Skoczowa, czyli na terenach zamieszkiwanych przez potomków tak zwanych Wałachów cieszyńskich. No i na północnych rubieżach cieszyńskich, w stronę dawnej granicy pruskiej i cieszyńsko-opawskiej, jak moglibyśmy ją określić, mamy Lachów śląskich. Różnice między tymi grupami można i historycznie, i współcześnie postrzegać w odniesieniu do stroju, gwary czy zwyczajów, choć należy podkreślić, że obecnie najistotniejszym czynnikiem różnicującym Ślązaków cieszyńskich jest granica polsko-czeska, o której już też wspomnieliśmy przed chwileczką, która znacznie bardziej wpływa na ewolucję i kultury, i języka, i po stronie wschodniej, czyli polskiej, i zachodniej, czyli czeskiej, niż historyczne podziały etnograficzne. I jeszcze jedna na koniec, znamienna dla Śląska Cieszyńskiego kwestia, czyli zróżnicowanie religijne. Charakterystyczną cechą Śląska Cieszyńskiego jest duża
Różnorodność wyznaniowa. Największy odsetek mieszkańców stanowią zaraz po rzymskich katolikach ewangelicy augsburscy, a na zdjęciu jako taka symboliczna ilustracja Cieszyński Kościół Jezusowy, czyli największy kościół ewangelicki nie tylko w diecezji notabene cieszyńskiej, ale także w Polsce. I to tyle wprowadzenia. Przejdźmy do Bożego Narodzenia. Trudno mówić jednak o Bożym Narodzeniu bez poprzedzenia go wstępem i nawiązaniem do Adwentu. Okres Adwentu, obejmujący 4 niedziele, zarówno w Kościele katolickim, jak i ewangelickim, jest pierwszym okresem nowego roku liturgicznego, okresem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa, okresem tradycyjnie mającym charakter pokutny, o czym przypomina fioletowy kolor w świątyniach. Na czas Adwentu, którego początek przypada zwykle na przełom listopada i grudnia, cichły muzyki w gospodach, szły w zapomnienie wróżby andrzejkowe, zabawy. W domu szykowano skromniejsze stroje i pleciono z gałązek iglaków wieńce adwentowe, w których umieszczano 4 świece przypominające o zbliżającym się Bożym Narodzeniu. O pokutnym charakterze Adwentu przypominały dawniej też nakazy dotyczące powstrzymywania się od typowych, wykonywanych zimą prac. Przędzenia wełny i lnu, szycia i darcia pierza unikano we wszystkie czwartki i niektóre święta przypadające na czas adwentowy. Ważną i starą katolicką tradycją adwentową są roraty, czyli poranne msze w okresie adwentu, mające duchowo przygotować wiernych na narodzenie Jezusa. I zdaje się, że roraty to jedna z takich niewielu tradycji, która z biegiem czasu tak naprawdę zyskała swój koloryt, bo tak naprawdę adwenty kojarzą się nam dziś z licznie przybywającymi dziećmi, z lampionami, które rozświetlają kościoły, a te spopularyzowały się w zasadzie stosunkowo niedawno. Natomiast dzięki nim roraty są dziś jedną z takich barwniejszych tradycji chrześcijańskich tego przedświątecznego, przedbożonarodzeniowego czasu. Ważną tradycją przypadającą na adwent są także obchody związane ze wspomnieniem świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia. Pochody przebranej młodzieży. Przy tej okazji dawniej można było spotkać na całym Śląsku Cieszyńskim, chociaż dzisiaj zwyczaj praktykowany jest z takim dużym rozmachem przede wszystkim w Beskidzie Śląskim. Mikołaje, chodzenie Mikołajów, po Mikołojce, Mikołojka, różne nazwy się do tego zwyczaju odnoszą. Natomiast wbrew nazwom i okolicznościom, czyli wspomnieniu świętego Mikołaja, święty Mikołaj w zasadzie to nie jest gwiazdą tego wydarzenia. Równie ważna rola, jeśli nie ważniejsza, jest spełniona przez jego świtę, którą tradycyjnie dzieli się na białych, czyli tych dobrych, no i tak zwanych czarnych, czyli tych złych i robiących różnorakie psikusy. W skład tych pierwszych wchodziły różne postaci, poza samym Mikołajem bardzo często wikary, kościelny, młoda para, medyk i tym podobne. A w skład tych drugich cygon, cygonka, Żyd, śmierć, medula, czyli matka niedźwiedzi, a przede wszystkim rozmaite diobły, debły, diobołki, krampusy robiące hałas, bałagan i będące postrachem małych dzieci. Tu na zdjęciach takie wspomnienie zeszłorocznych Mikołajów z Istebnej Leszczyny. I jeśli Państwu postać Mikołaja wydaje się znajoma, to zupełnie słusznie. No a jeszcze na koniec, żeby nie było, że tylko współcześnie, ale i dawniej, takie zdjęcie Mikołajów z Jaworzynki. Ważnym momentem Adwentu jest także wspomnienie świętej Łucji. Nie dlatego, że tego dnia złe duchy i czarownice mają szczególną moc, a przynajmniej nie tylko dlatego, bo nie jest rzeczą tajemną, że wówczas 13 grudnia odbywają się na Łysej Górze spotkania z diabłem, ale od tego dnia, czyli od Łucyje aż do Wiliję, czyli Wigilii Bożego Narodzenia, skrzętnie obserwowano pogodę i notowano wszelkie anomalie, ponieważ każdy z tych 12 dni zwiastował pogodę w każdym z kolejnych 12 miesięcy nadchodzącego roku. O Adwencie można by jeszcze wiele mówić, ale wówczas mogłoby nam braknąć czasu na sedno, czyli godni święta, święty czas, zwał jak zwał, Boże Narodzenie. 23 grudnia
czyli dzień przed Wigilią, niekiedy nazywano Szczodrym Dniem. Choć tutaj takie zastrzeżenie z mojej strony, że tę samą nazwę odnoszono niekiedy do Wigilii Święta Trzech Króli. I tutaj nawiasem mówiąc, wiele przesądów i zwyczajów będzie miało taki podwójny charakter, co niektórzy wiążą z, tu może kontrowersyjnie, z wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego. Myślę, że Państwo wiedzą dobrze, że to był XVI wiek, czyli kawał czasu minął, skąd taki pomysł, żeby z tym to wiązać. Otóż wiele zwyczajów przesuniętych będzie właśnie o kilkanaście dni. Niektórzy będą przepowiadać pogodę od Świętej Łucji, a inni nie od Świętej Łucji, tylko od Wigilii. Przetrwało też takie powiedzenie: święto Luca dnio przyrzuca, mimo tego, że przesilenie zimowe przypada dopiero 10 dni później. Szczodrym dniem odpowiednio będzie nazywany 23 grudnia, ale również 5 stycznia. I te elementy będą wykazywały taką tendencję pewnego opóźnienia o 10, 11, 12 dni, co można też w ten sposób interpretować. Natomiast wracając sobie do tego 23 grudnia, praktykowanym wtedy zwyczajem było m.in. wypijanie tak zwanego szczodrzoka, jak nazywano spożywany wówczas kieliszek warzonki, czyli ciepłej, zaprawianej karmelem wódki. Gdyby Państwu było do smaku, załączam taki przepis na warzonkę z Mostów koło Jabłonkowa oraz przykład warzonki, którą mogą Państwo znaleźć w czeskich sklepach jako produkt regionalny. Tego dnia, czyli 23 grudnia, też często obdzielano się tak zwaną wilijówką, czyli drobnymi upominkami, słodyczami, artykułami spożywczymi. Dotyczyło to przede wszystkim służby, ale też pozwalało podtrzymać dobrosąsiedzkie stosunki. Ważnym symbolem Bożego Narodzenia jest także choinka, którą niezupełnie wiadomo kiedy na dobre sprowadzono do cieszyńskich domów. Część osób twierdzi, że zawdzięczamy ją Henrytcie z Nassau-Weilburg, czyli żonie księcia cieszyńskiego Karola Ludwika Habsburga, która miała przywieźć pierwszą choinkę na cieszyński zamek, a inni, że strojenie drzewek iglastych to starodawny zwyczaj, który już wcześniej praktykowano, a z czasem co najwyżej został dostosowany do zachodnich trendów. Niezależnie od tego, skąd choinki się w domach cieszyńskich wzięły, jest prawdą, że przynoszono do domów zazwyczaj późno, dopiero w dzień Wigilii, sierkowe drzewko, które ozdabiano tym, co kto posiadał, dawniej głównie suszonymi owocami, łańcuchami ze słomy, z papieru. Dziś w zasadzie kreatywność ludzka granic nie ma. Co kto ma, na co kogo stać, co się komu w sklepie spodoba, to na choince wiesza. Niekiedy niewielkie drzewko zwane podłaźniczką wieszano na tragarzu pod sufitem, wierzchołkiem w dół, ale to już zdarza się zdecydowanie rzadziej. Wreszcie nadchodzi tak długo wyczekiwany dzień, czyli 24 grudnia. Wigilio. W Wigilii od samego dnia należało wykonywać wszystkie prace z posłuszeństwem i zaangażowaniem w myśl świętej zasady jako we Wigilię, tak i cały rok. Ale trzeba też przyznać, że nie za bardzo było inne wyjście, bo skoro zbliżało się wielkie święto, podczas którego należało ograniczać się wyłącznie do prac niezbędnych, to trzeba było na ten czas oporządzić bydło, przygotować zapasową paszę, powstrzymując się co najwyżej od tych prac, które były szczególnie ciężkie i głośne, bo te powinny być zakończone do 23. Dzieci zdobiły choinkę, gospodynie gotowały potrawy na wigilijny stół, a w tym wypadku trudno wskazać jakieś kanony wąskie, których trzeba byłoby się trzymać, bo dokąd sięga pamięć najstarszych cieszyniaków, te tradycje kulinarne były różnorodne, zależne od tradycji danego domu i od jego zamożności. Zdarzały się zupy rybne, grochowe, jarzynowe, grzybowe, barszcze, a niekiedy kilka różnych polywek specjalnie na tę okoliczność przygotowywanych. Gotowano kaszę, kapustę, kompot, najczęściej z suszonych śliwek, jabłek lub gruszek i rozmaite inne dania. Także ryby się gotowało, smażyło. W północnej części regionu, w której od setek lat ryby się hoduje, było ich pod dostatkiem. Nie przygotowywano raczej królowej polskich wigilii współczesnych, czyli sałatki ziemniaczanej. Ta owszem rozpowszechniła się w domach cieszyńskich, ale dopiero po wojnie. Kończono też wypiek obrzędowego pieczywa, serników, makowców, kołoczy, niekiedy również strudli z jabłkami, a wszystko w myśl powiedzenia, że głodny się jeny 3 razy do roku naje, w kiermasz, we wilium i jak świnie biją. Zazwyczaj szykowano się też do podania
nieparzystej liczby dań, choć dzisiaj coraz częściej słyszy się o 12 w nawiązaniu do liczby apostołów. Do wigilijnego stołu, jak mogą to też Państwo zobaczyć na zdjęciu załączonym i na grafice, siadało się oczywiście w odświętnym stroju, wykąpanym, co dawniej nie było taką oczywistością. W niektórych domach do dziś praktykuje się zwyczaj rozpoczynania wieczerzy wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. Pod obrus wkładało się i niekiedy wkłada nadal cienką warstwę siana, pod talerze lub do modlitewnika monetę, by w nadchodzącym roku nie brakło pieniędzy. Zdarzało się też szykowanie dodatkowych nakryć dla niespodziewanego gościa lub dla tych członków rodziny, którzy byli tymczasowo nieobecni, na przykład odbywali służbę wojskową. Na stole stawiano zazwyczaj krzyż, Biblię lub modlitewnik, chleb, sól, jabłka, miód i orzechy. Do niektórych z tych elementów jeszcze będziemy za chwileczkę wracać. Przed przystąpieniem do posiłku śpiewano pieśń, zmawiano modlitwę, niekiedy czytano urywek z Pisma Świętego, to już w zależności od tradycji przyjętej w konkretnej rodzinie. Wieczerzę rozpoczynano od spożycia kawałka posolonego chleba i oczywiście łamano się opłatkiem, chociaż nie wszędzie to łamanie opłatkiem poprzedzało wieczerzę. W niektórych domach następowało dopiero po jej zakończeniu, no a opłatkiem dzielono się też oczywiście z bydłem, zwierzętami gospodarskimi, nawet nie tylko bydłem. To już również w zależności od tego, jaka tradycja w konkretnym domu była przyjęta. Opłatki, zwłaszcza maczane w miodzie, były przysmakiem dzieci. Na niektórych stołach, tu w przeszłości głównie ewangelickich, znajdowały się także szulki, czyli takie zawijane w rurki cynamonowe wafle, wypiekane specjalnie na tę okoliczność. Od wigilijnego stołu nie można było wstać pod groźbą nieszczęścia, a nawet śmierci. Tylko gospodyni miała ten przywilej i jednocześnie obowiązek, bo ktoś musiał donosić kolejne dania. Wrócimy sobie jeszcze do tych zdjęć, żeby nam klimat wigilijny odzwierciedlić. Obecnie, kiedy każdy je z własnego talerza, kolejność jedzenia, taka jaka była niezwykle istotna w wypadku, kiedy wszyscy jedli z jednej misy, już nie jest aż tak istotna, ale warto wspomnieć, że w wielu domach nadal dania je się po kolei, każdy z domowników ma obowiązek skosztować wszystkich, ale dziś rzadko spożywaniu wieczerzy wigilijnej towarzyszy cisza, choć dawniej tak uroczysty posiłek musiał się właśnie w ciszy odbywać. Godni święto to moment, w którym ważą się losy świata, kiedy porządek boski miesza się z ziemskim, dobro ściera się ze złem, bierze nad nim górę, czyli taki czas, który należy uczcić, ale też taki czas, który może nam pomóc poznać przyszłość. Po kolacji nadchodził czas na wigilijne wróżby. Każdy z domowników mógł przewidzieć swoją przyszłość, na przykład zdmuchując świecę. Kierunek dymu z gaszonej świecy zwiastował, co go czeka. Gdy unosił się pionowo, no to zwykle oznaczało szczęście. Gdy unosił się w stronę okna lub drzwi, już niekoniecznie. Albo chorobę, albo odejście z domu, albo niechybną śmierć, zwłaszcza gdy się unosił w stronę cmentarza. Każdy z domowników lub gospodarz w ich imieniu kroił też jabłko w poprzek. Ukrojenie go tak, by wytworzyło regularną gwiazdę, zwiastowało szczęście. I podobnie szczęście zwiastować miały zdrowe orzechy, które rozłupywano po 4 dla kolejnych pół roku, a nawet po 12 dla wszystkich miesięcy nadchodzącego roku. I w Wigilię panny mogły też przewidzieć, kiedy się wydadzą. Staro, latość czy na rok? No, kolejność pytań miała znaczenie, bo odpowiedzieć miała im oczywiście świnia. Ile razy zachrumkała, takiego efektu dziewczyna mogła się spodziewać. Niebagatelnym momentem Wigilii są też oczywiście prezenty przynoszone przez Jezuska lub Aniołka. Dawniej w kulturze wszechogarniającego niedostatku znacznie skromniejsze, więc zapewne tym bardziej wyczekiwane. Jeśli chodzi o obchody liturgiczne, u katolików zwykle udawano się i udaje nadal na uroczystą, poprzedzoną jutrznią mszę świętą, tak zwaną pasterską. U ewangelików podobną rolę odgrywa z kolei jutrznia, odbywająca się nad ranem, zwykle około 5 w dzień Bożego Narodzenia. O samym Dniu Bożego Narodzenia nie można powiedzieć równie wiele, co o Wigilii. To było wielkie święto, które należało spędzać w domu, świętując, broń Boże, nie pracując, a radość godnych świąt roznoszono dopiero po sąsiadach i rodzinie 26 grudnia, czyli od świętego Szczepona. Święty Szczepon po kolędzie odchodził, można było słyszeć rozlegające się po dziedzinach słowa, a od domu do domu wędrowały grupy kolędnicze. I wyznanie nie odgrywało tu szczególnej roli.
piękne obrzędy kolędnicze spisane w okolicach Rychułda przed I wojną światową były do lat 50. kultywowane właśnie przez ewangelików z tych okolic, więc tutaj wyznanie nie było aż tak istotne. Tradycje wędrowania grup kolędniczych od domu do domu rozwinęły się zwłaszcza w środkowej i północnej części regionu, ponieważ w Beskidzie Śląskim ustąpiły miejsca innemu zwyczajowi zwanemu połazami. I nie grupy kolędnicze, a dzieci z przystrojonymi we wstążki i kwiaty z bibuły gałązkami świerkowymi, zwanymi połaźniczkami, pukały od wczesnych godzin rannych, by złożyć życzenia gospodarzom i w zamian otrzymać drobny upominek. Tradycja ta do dziś jest z powodzeniem kultywowana przez górali śląskich, takie symboliczne potwierdzenie tego faktu na załączonym zdjęciu. A ja dodam anegdotycznie, że jako cieszyniokowi wrzenionnemu w Istebno zdarza mi się niekiedy konkurować z połaźnikami, ponieważ we Szczepona, jak mój obyczaj każe, ruszam po sąsiadach z harmonią i kolędami, a po drodze mijam oczywiście przede wszystkim małe dzieci, bo tam dorośli z kolędą raczej nie chadzają. I na okres Bożego Narodzenia, to też tak anegdotycznie można wspomnieć, strojono w katolickich kościołach, niekiedy również w domach szopki i w okolicach Brennej można było natknąć się na zwyczaj kolędowania z taką szopką, z takim betlymkiem, jak go u nas nazywano, choć akurat kolędowanie z betlymkami raczej było tradycją napływową i rzadką na Śląsku Cieszyńskim. W kolejnych dniach tego okresu bożonarodzeniowego spotykało się jeszcze gdzieniegdzie grupy kolędników. Do składających życzenia dołączali winszownicy, czyli dzieci składające życzenia noworoczne 1 stycznia, a także trzej królowie. Młodzi chłopcy przebrani za Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy chodzili po wsiach z okazji uroczystości objawienia pańskiego przez ewangelików nazywanych przede wszystkim Epifanią, czyli tak zwanych trzech króli. Z tej okazji organizuje się do dzisiaj, a właściwie można powiedzieć, że dzisiaj, bo pewne tradycje wróciły po czasie niebytu, w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego uroczyste orszaki trzech króli, które często, jak ten cieszyński, który już Państwu na załączonym zdjęciu pokażę, mają charakter ekumeniczny, więc również mimo tego, że tradycyjnie ewangelicy w inny sposób świętują tę uroczystość, tradycyjnie, to te orszaki trzech króli łączą wszystkich niezależnie od wyznania. I na zakończenie taki smaczny akcent, czyli cieszyńskie ciasteczka, którymi cieszyniacy zajadają się w okresie Bożego Narodzenia i przy okazji większych świąt, obecnie przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia, ale również na tradycyjnych weselach można się na cieszyńskie ciasteczka natknąć. I cóż mogę Państwu powiedzieć? To jest taki szkic, który można byłoby uzupełniać bez końca. O kolejne przesądy, przysłowia, pieśni, życzenia, a przede wszystkim różnice lokalne i te różnice, które wynikają z przynależności wyznaniowej. Część tradycji zanikła bezpowrotnie, część z czasem nabrała kolorytu, jak powiedzieliśmy już między innymi o roratach w okresie Adwentu. Jeszcze inne zostały po latach przywrócone z niebytu, zostały przywrócone do życia, jak wspominane już też obrzędy kolędnicze z okolicy Rychułda, które udało nam się z pewnymi celowymi modyfikacjami odtworzyć po dobrych kilkudziesięciu latach. Ważne, że wiele tradycji wciąż trwa i chociaż się zmieniają, to również dobrze, bo to znaczy, że wciąż żyją. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.